Dzień dobry. Dziś w sumie film także o legendzie, ale dziś będzie porównanie trybów relik, trybów do poszukiwania reliktów, bo tak chyba uznałem, trzeba by nazwać tryb Beast Mode. Bardzo podobny tryb mamy w Deusie 2 i chciałem dziś pokazać Wam, jak te dwa tryby działają w dwóch różnych wykrywaczach. Jakie są podobieństwa, który jest głębszy może, dokładnie w tym miejscu, w tym czasie, w moim ręku, w tych warunkach pogodowych, w tych warunkach wegetacji roślinności, jak to wygląda. Myślę, że to dosyć ciekawe porównanie, obrazujące, jak bardzo wykrywacze zbliżyły się w możliwościach do siebie. Nie ukrywam, że domyślam się, że wiele jest zapożyczeń z Deusa 2 w trybie Beast Mode zaimplementowanych w legendzie. Jest to skala IR, jest to sposób podejścia do tego, że został ten program zrobiony na bazie Golda. Pitch, który w tym trybie występuje, to wszystko jest bardzo podobne do Deusa 2. No, nie przedłużając, pokażę Wam ustawienia. Tak, może noise cancel został zrobiony. Reaktywność 3. Wielokrotnie widzicie u mnie reaktywności wyższe. To dlatego, że w miejscach, gdzie szukam i gdzie mam pola testowe, ta reaktywność jest tam wymagana. Tu w tym miejscu mogę sobie pozwolić na obniżenie tej reaktywności, dlatego że warunki gruntowe, warunki mineralizacji są łatwiejsze. Dlatego używam tutaj trójki. Mógłbym nawet tutaj użyć dwójki, myślę, ale trójka jest chyba bardziej optymalna. W miejscach, gdzie jest wyższa mineralizacja, optymalną jest piątka i dlatego używam wyższej reaktywności, bo ona po prostu jest dopasowana do terenu. To, że w Waszych terenach używacie niższej reaktywności, nie oznacza, że ta reaktywność będzie działała u mnie. To więc kwestię reaktywności Wam wyjaśniłem. Co tutaj? IR jest ustawione na 3, czyli taki chyba mój pomału standardcik. 2 też można by było, ale 3 jest bardziej taki bezpieczny. Idąc dalej, mamy głośność. I tutaj jedyna zmiana, która jest, to audio gain, czyli tak podbicie audio, można powiedzieć. Tego ustawienia nie używałem, używałem go w programie Beast Mode na poziomie 3, czyli fabrycznym, dlatego że robiłem porównania z trybami klasycznymi i tam też jest trójka i chciałem, żeby to było porówno. W tym programie Beast Mode ta szóstka, myślę, że działa lepiej i umożliwia ustawienie niższej czułości i uzyskania lepszego sygnału audio. Dlatego jest tutaj użyta. Dalej włączyłem Wam podświetlanie, żeby to było lepiej widoczne na filmie. Tutaj nic nie ma ciekawego. Wykrywacz został dostrojony do gruntu. Jest w all metalu. Myślę, że który najbardziej pasuje do tego trybu. No to zaczynamy. Może jeszcze raz dostroję ten grunt. On się kręci koło tej 14, prawda? Czułość 25, czyli nie jest wysoka jak na legenda, można powiedzieć. Pierwszy cel to denarek jagielloński na 21 cm. Cel ekstremalny, nie wykryty jeszcze przez żaden wykrywacz. I tu jest podobnie. Stabilność wykrywacza, myślę, że jest ok. Teraz będzie denarek krzyżowy. Spróbuję go wykryć z tak zwanego podejścia. Identyfikacja 3, 34, 60 pojawiło się. Jeszcze raz podejście, ale tym razem z drugiej strony. Myślę, że wykrywalność tego celu jest bardzo dobra.
Kolejnym celem jest denar rzymski na głębokości tym razem 31 cm pod tym granatowym czy niebieskim kapslem. To można nazwać jakimś sygnałem szczątkowym, dlatego pozwolę sobie tutaj zwiększyć czułość do 28. Wykrywacz myślę, że jest stabilny. I jeszcze raz. Mam jakiś sygnał. Który ewidentnie jest nad celem, bo tu takich sygnałów nie mam. Więc myślę, że jakaś wykrywalność przy tej wysokiej czułości by była. Wracam do 25. Ostatni cel to szóstak. Jest prawidłowo wykrywany. Jak widzicie, tak to wygląda. Wiele się nie zmieniło, może minimalnie się pogorszyła dzisiaj ta wykrywalność tego denara rzymskiego, no ale takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że jest ok, myślę, że fajnie, że Beast Mode tutaj akurat w tym miejscu działa. To tyle, jeśli chodzi o legendę. Teraz zajmę się Deusem 2. Do testu użyję programu Relic, czyli programu docelowego, można powiedzieć, do reliktów. To również nie jest program, który można używać wszędzie. Czasami użycie programów klasycznych jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Program Relic, mamy IR również 5-stopniowy, tak jak w legendzie. Czułość na razie zostawię na poziomie fabrycznym, czyli 95. Frequency Max zostawię tutaj. Wykrywacz będzie działał teraz na częstotliwościach około 24,7 kHz, czyli na 2. Głośność żelaza zostawię. Reaktywność myślę, że bo tu mamy 5-stopniową, ta 2 będzie ok. Audio response na 5, zostawiam fabryczne. W eksperckich audio myślę, że stawię filtr na 3 i high square to puścimy. Dobra, więc mamy tak zbudowanego program Relic. Wykrywacz się stroi na 86 i zaczynamy. Pierwszym celem będzie denar jagielloński, 21 cm. Cisza. Krzyżówka, denar krzyżowy, XII wiek powiedzmy. Powoli i szybko. Stabilność wykrywacza bardzo dobra. Teraz będzie denar rzymski. Zobaczymy, jak tutaj się sprawdzi Deus. Ledwie szmerek. Takie wrażenie jakby sprawia Deus, że jest tutaj spokojniejszy, prawda? Czystsze te audio jest. No i szóstak. Szóstakiem nie ma najmniejszego problemu. Co mogę zrobić w Deusie? Ze względu na jego stabilność mogę tutaj sobie poszaleć, że tak powiem,
z czułością. Przeprowadzę jeszcze na tej wysokiej czułości noise cancel, czyli kasowanie tych wszystkich sygnałów EMI. I jeszcze raz Denar Jagielloński na 21. Cisza. Denarek krzyżowy. Pojawia się identyfikacja 73, 77 się tam pojawiło. 69, 79. Więc dodanie tej czułości poprawiło identyfikację celu, tak można ocenić to. Teraz Denar rzymski na 31 cm, cel bardzo trudny. Stabilność wykrywacza perfekcyjna. Nawet jakaś tam identyfikacja się pojawia, więc jest fajnie. No i fajne audio, prawda, takie cichutkie. Tu oczywiście bez żadnego problemu i to sporym zapasem na ziemię. No, mieliście porównanie dwóch wykrywaczy i myślę, że to porównanie wyszło bardzo podobnie. Obydwa wykrywacze wyszły bardzo podobnie. Wiadomo, że różnica cenowa, jednak na to oczywiście tak nie można patrzeć, chociaż powiem Wam szczerze, że w dzisiejszych czasach możecie kupić ten upgrade pack Deusa za chyba 2600 plus sztyce za 500, za Oryxa, tak jak ja mam, prawda, no to wychodzi 300, a Legend wychodzi 2,5, więc ta różnica już jest o wiele mniejsza i macie te same możliwości Deusa z panelem takim drogim, że tak powiem, bardzo drogim, nie? Tak, więc ta cena to też już tak troszeczkę, że tak powiem, się zmienia i jest troszeczkę jakby taniej, ale to nieważne. Ważne jest to, co Wam pokazałem. W tych nowoczesnych wykrywaczach no po prostu dochodzi do pewnych jakby zbliżeń możliwości wykrywaczy. Każda firma, tak jak głównie Nokta, obserwuje to, co robią inni i stara się coś podobnego zrobić. Wykrywacze ogólnie mają ograniczone możliwości i w tych ograniczonych możliwościach można się poruszać. Czyli nie będzie tak, że będziecie mieli wykrywacz w dzisiejszej technologii, który będzie wykrywał czystym tonem monety na 50 cm, bo to raczej niemożliwe, pojedyncze monety. Nigdy do tego nie dojdzie. Więc cała zabawa odbywa się w tych maksymalnych, powiedzmy, 40 cm głębokości. I tam cały ten teatr się dzieje. Tych wykrywaczy i ich możliwości. Ważne, żeby w tym zakresie te wykrywacze działały jak najlepiej. No i to widać u producentów, co robią. Głębokości wykrywaczy się nie zmieniają, są bardzo zbliżone już i są bardzo wyśrubowane i dlatego się nie zmieniają. Natomiast zmieniają się takie cechy jak ergonomia, jakość materiałów, jakość wyświetlaczy, odporność gruntowa i odporność EMI, bo to daje możliwość stosowania wyższych nastaw i uzyskania większych możliwości wykrywacza. Moim wykrywaczem głównym jest Deus 2 i ten Deus 2 pozostanie tym moim głównym wykrywaczem, bo jest to super sprzęt, można powiedzieć, który daje mi przede wszystkim ogromną frajdę z użytkowania. Ja rozumiem ludzi, którzy kupują wykrywacz, by cieszyć się poszukiwaniami, którzy poszukują okazjonalnie również, nie mają czasu na myślenie na temat wykrywacza. Jest to całkowicie zrozumiałe i nie ma w tym nic złego. I takim osobom proponowałbym wykrywacz, który wybacza błędy, który jest łatwy do ogarnięcia, łatwy do zrozumienia i praktycznie po wyjęciu z pudełka macie naprawdę 90% czy 80% jego możliwości już przy włączeniu. I takim wykrywaczem jest właśnie Versa, jest Legend, jest Equinox, nie? Natomiast dla mnie te wykrywacze po pewnym czasie starają się po prostu nudne.
stawają się po prostu nudne, bo nie mam frajdy z tego poznawania tego wykrywacza. Powiem Wam szczerze, że w Deusie nie wiem wszystkiego jeszcze i wiele bym rzeczy chciał wiedzieć i wiele rzeczy chciałbym sprawdzić. Zawsze mi ten wykrywacz w jakiś sposób tam zaskakuje i jego posiadanie mnie niezmiernie cieszy. Manticora raczej nie będzie, nie będę właścicielem Manticora, bo na coś trzeba się zdecydować w życiu. To tak jak, wiecie, ja chyba Wam już mówiłem, nie? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Wybieracie sobie swoją pracę, która ma plusy i minusy i liczycie się z tym, wybieracie samochód, nie wiem, także ten samochód nie zawsze ma same plusy, ma także również minusy i godzicie się z nimi, nie wiem, żonę wybieracie, tak samo ma plusy i minusy, ale się godzicie na coś, prawda, na jakiś tam układ, więc myślę, że z tymi wykrywaczami jest całkiem podobnie, no musicie się zgodzić na jakiś układ i po prostu się w tym poruszać. Legend wyszedł, uważam, świetnie. Trip Beast Mode działa na zasadzie, można powiedzieć, programu Relic i może nie jest to tryb, który można używać codziennie, ale daje on pewne rozszerzenie możliwości. Jest tam jakimś narzędziem, którego można w odpowiednim miejscu i czasie użyć z dużą skutecznością. Może nie zawsze, może tryby, tak jak w Deusie klasyczne, to są tryby takie na co dzień, a tryb Legend jest na tak zwaną niedzielę. Tryb Beast Mode w Legendzie jest na tak zwaną niedzielę. To tak samo jest przecież w Deusie, nie? Ja nie chodzę cały czas na Relic czy na Goldzie, ale głównie chodzę jednak na programach klasycznych. No więc czemu Wam to pokazałem? Pokazałem Wam dlatego, że wyniki tych wykrywaczy są tutaj bardzo zbliżone. Gdyby wyniki były różne i krzywdzące do jakiegoś wykrywacza, prawdopodobnie bym ich nie pokazał, bo film miałby wydźwięk negatywny. Dla dwóch stron posiadaczy i Deusa 2 czy Legenda. Unikam takiego czegoś, dlatego że mimo wszystko, mimo swojego małego zasięgu, minimalnego mikrozasięgu, jakaś, że tak powiem, jakieś influencerstwo moich filmów jest i nie chciałbym czegoś takiego, żeby ktoś po moich filmach oceniał, który wykrywacz jest lepszy, który gorszy, bo jest to po prostu głupie z mojego punktu widzenia. Wszystkie wykrywacze są dobre, tylko się trzeba troszeczkę postarać. Nie ma złych wykrywaczy na świecie. Mówię Wam szczerze i absolutnie jest to szczera prawda. Trzeba się po prostu trochę bardziej postarać. Nie ma co narzekać, trzeba się po prostu postarać. I dlatego Wam to pokazałem, bo te wyniki są bardzo podobne. Konkurencja nie śpi i ciągle podąża. Może bardziej mi się podoba tutaj kwestia zachowania w ogóle tego, nie tylko zasięgu, ale tego zachowania tego Deusa, bo to audio i ta czystość tego jest jakby troszeczkę lepsza i w słuchawkach bym bardziej może słyszał, ale ktoś wcale może z Was może uznać odwrotnie, że bardziej mu odpowiada to, co prezentuje Legend i jest dla niego to lepsze. Oczywiście, tak to wygląda. No, to myślę, że takie porównanie nikomu nie zaszkodzi i możecie sobie macie nad czym się zastanawiać, o bym tak powiedział. Trzymajcie się, na dziś to wszystko, do usłyszenia.